Cześć, witam Was z Włoch. Jak chyba już w każdy weekend, sobotę musiałam przeleżeć i przeleniuchować, ale w niedzielę od rana ostro pracujemy. Dziś mam dużo rzeczy do zrobienia, typowo biurowych, ale oczywiście nie będę się mogła zabrać za to, dopóki nie będę miała pełnego porządku w autach. Tak więc obudziłam się dzisiaj o 6 rano. Oczywiście o 6 rano nie wstałam, bez przesady, niedziela, ale wstałam, poszłam sobie na kawę. Do kawy nie mogłam sobie odmówić rogalika z kremem pistacjowym, no a później już ostro wzięłam się za robotę i sprzątanie. Jaki piękny zachód słońca. Jej. No dobrze, teraz jak już mam autko pięknie wysprzątane, zjadłam obiad, wyleniuchowałam się, wyleżałam, to czas wziąć się za faktury i przekuć moją pracę w realne pieniądze. Także tablecik. W tym roku Imagination ostro idzie do przodu i choć mam tylko jedną ciężarówkę, to i tak nie rezygnuję z postępu i mam taki cel, że moja firma będzie innowacyjna. Między świętami zrobiłam ADR-y i nie było to aż takie trudne dla firmy, także dosłownie już teraz powinny przychodzić papiery do firmy, także jak zjadę teraz, kupię pomarańczowe tabliczki, skrzynka ADR, 2 gaśnice, po 6 kg każda i już będę mogła podejmować ładunki niebezpieczne. A dzisiaj rejestruję się do bazy przewoźników Projekt 44, co powinno być jeszcze łatwiejsze, bo to jest tylko zwykła rejestracja. Moja firma działa dopiero 5. miesiąc, ale już zdążyłam zauważyć, że ci, którzy robią coś więcej, ci, którzy chcą zrobić coś więcej, są innowacyjni, cały czas myślą o tym, jakie rozwiązania nowe mogą wprowadzić, żeby wyjść naprzeciw swoim klientom. Ci, którzy prowadzą fajnie social media, mają realnie dużo większe szanse na to, żeby negocjować cenę przewozu ładunku, a to na koniec miesiąca robi różnicę. Real-time visibility, bo o tym mowa w Projekt 44, jest super ważne, szczególnie dla dużych klientów, ponieważ podaje im na bieżąco informacje, co dzieje się z ich ładunkiem, a to z kolei pozwala im kontrolować łańcuchy dostaw. No ale dobra, bierzemy się za tą rejestrację. Potrzebuję pierwsze internetu do tableta. Włączę nagrywanie ekranu, to zobaczycie, jak ja się rejestruję. I tak, wchodzimy projekt44.com. Tak, w prawym górnym rogu mamy albo angielski, albo francuski, albo niemiecki. Ja już przeszłam sobie tą stronę wcześniej, żeby zobaczyć co i jak. I później wchodzi się już na swój język ojczysty, więc ja zostaję na ten moment na angielski. Dobrze, na samej górze wchodzimy w tą jakby trzecią zakładkę Carriers and Partners i teraz mamy Join. Więc wchodzimy sobie w Carrier Network. Wchodzimy teraz oczywiście w Europę i wchodzimy w zarejestruj się w Network Management Center. To jest ważne właśnie, żebyście pamiętali, że NMC, Network Management Center, czyli tak jakby Centrum Zarządzania Flotą po polsku. Widzicie, tutaj już jest polski, ale oprócz polskiego zobaczcie, że jest też całe mnóstwo innych języków. Dobra, dajmy kontynuuj i wpisuję. Dobra, jest kod kraju 48. Dobra, teraz łączymy to z telematyką, więc tutaj wszystko krok po kroku wpisane. Ja już tutaj wybrałam dostawcę telematyki, Eurowag. I teraz tak, tutaj, czyli tak, inne systemy, connect another system. Dobra, połącz inny system. Jest projekt 44, pojazdy, mam tylko jeden, tak. No wybierz się. I co dalej? Dobra, potwierdź. Połączone jest. Click on the I symbol to see the secret. Then click on the copy symbol to copy your username and secret. Use to integrate your Eurowag account on the MVC platform. Dobra, czyli tak. Copy. I confirm. System został pomyślnie edytowany. No i popatrzcie, nawet ja to zrobiłam. Jest tutaj krok po kroku
Jak widzieliście, od razu jest pokazane też tak jak od razu jest kończenie instalacji, zapisywanie połączenia. No i dobra, i zrobione. I z głowy. Tadam! Imagination Transport weszło na nowy poziom swojego rozwoju. Kurczę. Jak byłam kierowcą, to wszystko było prostsze, wiecie? Mały krok, albo raczej mały, wielki krok, malutka firma, ale wszystko od samego początku jest tak trzeba na wysokim poziomie i takie budowanie od podstaw na początku marki, teraz własnej firmy transportowej. Mega mnie cieszy i ekscytuje. Na początku byłam strasznie zestresowana tym wszystkim, ale już naprawdę zespół się fajnie zbudował i teraz to już mam z tego mega fan, także cieszę się. A teraz zrobię Wam podsumowanie, takie kluczowe rzeczy, o co chodzi w Projekt 44, bo wiem, że po komentarzach wiem, że nie wszyscy mieli zrozumienie, co to jest. Ja sama zresztą na początku musiałam trochę pogadać ze specjalistami z Projekt 44, żeby zrozumieć, co to jest dokładnie za usługa. Już Wam mówię. Zacznijmy od tego, że Projekt 44 jest darmowy dla przewoźników, bo dla Projekt 44 klientem są firmy, które wysyłają towary i potrzebują mieć dostęp do bieżącej informacji na temat realizacji statusu zamówienia, czyli potrzebują mieć real-time visibility. Jak wiadomo, różne firmy transportowe korzystają z różnych systemów telematycznych, a Projekt 44 łączy się z większością firm telematycznych i podaje klientowi aktualny status oraz przewidywany czas dotarcia do celu. Gdy towar jest rozładowany, klient traci dostęp do lokalizacji auta, które je przywiozą. To jest bardzo ważne, że to jest tylko i wyłącznie na czas realizacji zamówienia. Klient tak naprawdę widzi swój towar, nie widzi kierowcy, nie widzi auta, tylko widzi towar. Po drugie, klient widzi tylko i wyłącznie lokalizację ładunku i nie ma dostępu do żadnych informacji, do żadnych danych, takich jak spalanie, prędkość itd., itd. Po trzecie, jeżeli przewoźnik przyjmuje jakieś zlecenie transportowe, ale z jakiegoś powodu postanawia zlecić jego wykonanie podwykonawcy, to klient nie zostaje o tym informowany. Przewoźnik, który często korzysta z podwykonawców, może zapraszać w Network Management Center, czyli Centrum Zarządzania Flotą, swoich podwykonawców i mieć dostęp do systemu WOC, czyli Visibility Operations Center. Program, w którym można zarządzać całym trackingiem, ustawiać sobie różne alerty na temat opóźnienia, spadku temperatury i w naczepie. Ale to jeszcze też nie wszystko, bo analityka może mu podawać też takie dane jak średni czas załadunku czy też rozładunku u danego klienta, co z kolei też pomoże lepiej planować czas pracy kierowcy. No i po czwarte, klient oczywiście nie widzi, z jakimi innymi klientami pracuje przewoźnik. No i to by było tyle. To się wszystko wydaje być skomplikowane, ale z czasem robi się prostsze. Także nie mogę się już doczekać, kiedy będę miał jakiegoś klienta, który korzysta z Projekt 44 i też doświadczę tego na własnej skórze. Ale jestem naprawdę taka... Ja wiem, że to brzmi bardzo... że to jest bardzo utarte, jak ktoś mówi, że jest podekscytowany, ale ja naprawdę jestem pierwsze auto i już takie rzeczy mam u siebie, ale fajnie. W opisie zostawiam Wam link, z którego ja sama korzystałam przy rejestracji. Na początku jest strona angielska, ale tam już później przychodzi na Wasz język ojczysty. Najważniejsze jest to, żebyście pamiętali, że wybieracie tam Carriers na początku i NMC. Network Management Center, czyli Centrum Zarządzania Flotą i później tam już będziecie mieć swój język i wszystko będzie krok po kroku opisane, więc z pewnością sobie dacie radę, a gdyby się zdarzyło tak, że będzie jednak jakiś problem, bo nie każdy ma po drodze z informatyką, ja nie mam, różnie z tym u mnie bywa, to poproście tam o kontakt i ktoś mówiący w Waszym języku się z Wami skontaktuje. A ja tymczasem, dobra, to mam zrobione, teraz przechodzimy do... Mam jedną CMR-kę niewysłaną, także teraz je bierzemy za pieniądze. Chociaż dzisiaj akurat więcej wydam, bo mam do opłacenia kilka faktur i to tych transportowych, tych dużych. Wolę jak przychodzą mi przelewy, wiecie, niż jak ja mam same płacić karty paliwowe, opłacać leasingi i opłaty drogowe. No... Zdecydowanie wolę to w drugą stronę. Ale żeby przyszło w drugą stronę, to trzeba to opracować. Ja już sobie mam swój system, także działamy. Tutaj mam Paragon, to są
To jest paliwo, karta paliwowa, dobra, to jest potwierdzenie. Mam segregator zrobiony, pięknie, kurczę, taki porządek. Sama siebie podziwiam. Wiem, że się niektórzy będą śmiać ze mnie, ale ci, którzy są ze mną od początku, wiedzą, że ja jestem byłam strasznie zawsze nieogarnięta, jeżeli chodzi o papiery. Ja oczywiście nie drukuję faktur transportowych, drukuję sobie tylko zlecenie, bo na zleceniu sobie zapisuję takie rzeczy, kiedy wysłałam do księgowej i dzięki temu mam też informację, że mam to wysłane. Bo na początku tego nie robiłam, później nie wiedziałam, co wysłałam. Nie miałam jeszcze takiego systemu, do księgowej wysyłałam, księgowa mi odsyłała, ja w końcu już nie wiedziałam, co wysłałam, czego nie wysłałam, byłam duży bałagan. A tak teraz już jest wszystko tak trzeba. Więc dobra, pierwsze sobie skanujemy. Do mojej dokumentacji CMR-ka. Teraz tak, to sobie zapiszę. Widzicie, ja już BMW 2 razy przywiozłam. W jedną stronę części jakieś, a w drugą stronę do Hiszpanii przywiozłam te puste pojemniki. Jest nagranie, będziecie widzieć czasem, jak się opracuje. Czyli to jest tak, CMR, Espania. Dobra, wysłane do księgowości, komplet dokumentów, mogę sobie zapisać, że dziś już wysłałam i już będę wiedziała, że tą robotę mam zrobioną. Nie będę się zastanawiać, czy to zrobiłam, czy nie, tylko już mam napisane. Drugi tydzień skończony, już 3 faktury wysłane. Jutro będę miała kolejną dostawę, więc jutro już będę mogła wysłać kolejną fakturę. Jo, jak fajnie! Z drukarką już tyle w takim wypadku. Teraz pora na robienie przelewów. Mam dużo przelewów do zrobienia. Joj. Nie lubię robić przelewów, bardzo nie lubię robić przelewów. Ale co zrobić? Będę powiedzieć, żeby wyciągnąć, trzeba coś włożyć, nie? Za każdym razem, gdy używam tej drukarki i zawsze mi działa, to jestem taka z niej szczęśliwa. Za każdym razem jej dziękuję, bo wiecie, jakie są drukarki. One są nieposłuszne. Ja mam taką swoją teorię, że drukarki wyczuwają niepokój, strach, mają swoją intuicję i mają taką żądzę władzy nad człowiekiem. Jak wyczuwają sytuację podbramkową i człowieka w panice, to one wtedy przejmują władzę i nie działają i tak dalej. Także jestem szczęśliwa, że mam władzę nad swoją drukarką. Dobra, pora na to najgorsze. Przelewy. Przelewy sobie robię z tableta, bo w telefonie od razu sobie potwierdzam płatność, żeby nie wychodzić tam i z powrotem z aplikacji, także wszystko sobie robię o tak. Ale wiecie co? W sumie to nie będziecie chyba raczej oglądać, jak ja robię przelewy, bo wy tylko, po co macie oglądać, jak ja płaczę za każdym razem? Nie, no żartuję, robię sobie jaja. Także no to jest godzina 19, więc pewnie zajdzie mi jakieś 20 minut z przelewami. Jak zrobię przelewy, to biorę się za tworzenie postów. Mam kilka postów do napisania i mam jeszcze też kilka tekstów do napisania, bo razem z moją siostrą budujemy właśnie stronę, moja strona. Także 10 lat pracy, jest co opisywać, także strona się tworzy, jak będzie gotowa, to oczywiście Wam powiem, ale pierwsze trzeba napisać na nią teksty i to mam do zrobienia. I ten film, który oglądacie, też muszę go załadować. Ja już filmów nie składam sama, bo nie ma szans już. Nie ma szans. Dobra, to co? Żegnamy się. Jutro poniedziałek, jutro startujemy znowu walczyć w tym świecie transportowym. To co, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!